Od samego początku niemieckiej inwazji na Polskę okupant niemiecki prowadzi politykę eksterminacyjną wobec polskich elit. Na początku zbrodnie te przeprowadzają specjalne oddziały SS, tudzież ofiarami padają również ludzie z rąk oddziału Wehrmachtu. Wehrmachtowcy nawet zdarza się, że mordują Polaków, którzy występują przeciwko nim otwarcie w mundurach polskich i są oni karani jako bandyci. Już od 2 września 1939 roku funkcjonuje obóz w Sztutowie, do którego wysyłani są m.in. tak zwani oporni, którzy nie chcą podpisywać Volkslisty. Jednocześnie na ogromną skalę rusza machina mordowania polskich elit. Jej celem jest zniszczenie tej warstwy polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, jako byli przywódcy intelektualni, politycy, artyści, naukowcy, lekarze, adwokaci. W kręgach niemieckich nazistów istniało takie przekonanie, że polska tożsamość narodowa istnieje jedynie w tych właśnie najwyższych warstwach, natomiast prości ludzie, robotnicy, chłopi takiej świadomości narodowej nie posiadają. Po jednej z odpraw Martin Bormann, jeden z najgorszych zbrodniarzy niemieckich, zanotował, po jednej z odpraw z udziałem Adolfa Hitlera, zanotował taką właśnie myśl, że na podbitych ziemiach nie może być 2 panów i wszędzie tam, gdzie występują polscy panowie, tam muszą być oni wymordowani. Takie zresztą też dyrektywy przekazał Adolf Hitler, mówiąc o tym, że właśnie te elity intelektualne należy unieszkodliwić, jednak nikt nie miał wątpliwości, co kryje się za tym właśnie eufemizmem. Najgorszym przykładem, najstraszniejszym przykładem realizacji tej polityki jest zbrodnia w Piaśnicy na Pomorzu, gdzie Niemcy wymordowali pomiędzy 12 a 14 tysięcy ludzi, głównie Polaków z Pomorza, jak również Polaków, i element antysocjalny niemiecki, jak Niemcy nazywali właśnie element antysocjalny, przywiezieli z Niemiec. Zbrodnie te miały miejsce te masowe egzekucje miały miejsce pomiędzy październikiem a kwietniem 1940 roku. W tych właśnie lasach specjalne komanda, do których zaliczało się m.in. najokrutniejsze z nich SS Wachsturman Eimann, rozstrzeliwały ludzi, czasami również kobiety i dzieci, czasem ludzi nawet grzebano w tych lasach żywcem. Oczywiście byli to przedstawiciele tych wymienionych wyżej zawodów, również powstańcy wielkopolscy, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób mogli być uznani za sprzeciwiających się Niemcom. Podobne operacje miały miejsce również w Wielkopolsce, na Śląsku, także na terenach Mazowsza wcielonych do Niemiec. Wspomniany oddział Wachsturman Eimann, wykazujący się wyjątkowym okrucieństwem, potrafił wywrzeć wrażenie nawet na SS-manach z innych części Niemiec. Związane to było z tym, że SS-mani z Pomorza mieli osobistą motywację, żeby mordować Polaków. Po przeprowadzeniu takich egzekucji przejmowali domy, przejmowali ziemię, co szczególnie dotyczy członków oddziałów tak zwanego Selbstschutzu, czyli z tak zwanej samoobrony niemieckiej. Według założeń były to oddziały istniejące jeszcze przed wojną, które miały właśnie stanowić taką niemiecką, takie niemieckie oddziały wsparcia, które miały rzekomo bronić właśnie ludność niemiecką przed Polakami. W praktyce było to narzędzie polityki eksterminacyjnej i szczególnie te oddziały zasłużyły się jako nie tyle co może nawet oddziały pomocnicze, co wykonujące ramię w ramię z SS-manami tę zbrodniczą robotę. Można powiedzieć, że równie okrutne jak oddziały SS-manów, a nawet jeszcze bardziej po prostu z pobudek osobistych, z pobudek ideologicznych.
O czym warto wspomnieć? Wspomnijmy może o skali tego, co się działo w tych pierwszych dniach, ponieważ te pierwsze lata, jeśli chodzi o terror niemiecki skierowany wobec Polaków, właśnie były najgorsze. Rok 39, 40, 41. Tylko w pierwszych 3 miesiącach na terenach Pomorza zamordowano 40 000 osób. Łącznie ofiarą Intelligenz Aktion padło około 100 000 ludzi, 50 000 rozstrzelano, 50 000 pozostałych osób wysłano do obozów koncentracyjnych, z czego niewiele kto wrócił. Kontynuacją Intelligenz Aktion na terenach generalnej guberni była akcja AB, czyli Außerordentliche Befriedungsaktion, specjalna akcja pacyfikacyjna. Oczywiście nie była to żadna akcja pacyfikacyjna, miała ona dokładnie takie same cele i założenia jak Intelligenz Aktion na terenach wcielonych do Rzeszy. Między innymi ogromne egzekucje w Palmirach niedaleko Warszawy były właśnie częścią tej operacji, również aresztowanie 200 profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiele innych podobnych zdarzeń, które w różnych miejscach kraju mają różne nazwy w zależności od tego, jakie środowisko akurat było celem tej akcji. Te wszystkie działania, które w połączeniu z sowiecką polityką odgłowienia przyniosły setki tysięcy ofiar wśród polskich elit, miały miejsce na długo przed rozpoczęciem ostatecznego rozwiązania, czyli na długo przed rozpoczęciem ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jak to Niemcy nazywali. Pierwszymi ofiarami w takiej liczbie niemieckiego terroru i ludobójstwa byli Polacy, a szczególnie polskie elity intelektualne. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.